Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mega przerzutki tylnej w rowerze firmy Shimano. Pokażę krok po kroku, jak to wszystko po kolei zrobić, żeby we własnym zakresie wymienić przerzutkę bez żadnych komplikacji w prosty sposób. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Może jeszcze krótki opis budowy przerzutki tylnej. To jest nakrętka baryłkowa do regulacji naciągu siły linki przerzutki. Teraz widać dwa wkręty do regulacji ograniczenia przesuwu wózka przerzutki, śruba regulacyjna, opasania kół zębatych łańcuchem. Nakrętka z podkładką do umieszczania linki przerzutki. Tu jest wycięcie w postaci rowka do prowadzenia linki. To jest zębata rolka dolna, napinająca, a to jest górna zębata rolka prowadząca. Tak przy okazji pokażę jeszcze, że te rolki posiadają luz. Ten luz występuje już fabrycznie i tak ma być. One tak są skonstruowane i w razie większego luzu zawsze można je wymienić. Wykręcając te wkręty można te rolki wymienić, ale pamiętajmy o tym, żeby dokręcić je odpowiednią siłą, którą pokazuję na ilustracji. A to jest śruba, którą przykręcamy przerzutkę do haka ramy rowerowej, oczywiście odpowiednią siłą. Wystarczy po prostu wymienić starą część, założyć nową. No tak może to ładnie brzmi, ale naprawdę nie ma tu wielkiej filozofii. Możecie naprawdę z powodzeniem zrobić taką naprawę, usprawniając przy tym własny rower. Niestety prawda jest taka, że przerzutki nie są wieczne, one się zużywają, tracą sprężystość sprężyny i taką przerzutkę należy wymienić na nową. Po wymianie takiej przerzutki rower powinien chodzić jak nowy. Oczywiście ważne jeszcze jest, żeby to wszystko wyregulować i ja to pokażę Wam w moim kolejnym filmie, jak taką przerzutkę tylną w rowerze dobrze wyregulować. Do takiej naprawy będzie potrzebny Wam klucz imbusowy. Jest to klucz o rozmiarze 5 mm. Wkrętak krzyżakowy do regulacji przerzutki. Kombinerki. Mogą się przydać tulejki aluminiowe oraz szczypce do ich zaciskania. Przy pomocy wkrętaka krzyżakowego zdemontuję osłonę łańcucha. Jedna śrubka. Kolejne dwie śrubki i osłona jest zdjęta. W niektórych przypadkach jest konieczność użycia rozkuwacza. To jest taki przyrząd, którym możemy rozkuć ogniwo łańcucha. W zależności jaki kupimy łańcuch, taki skuwacz warto mieć blisko w podręcznej torbie narzędziowej. U mnie spinka jest tego typu, nie będę musiał tego używać. Przy pomocy szczypiec, nożyc wielofunkcyjnych rozepnę teraz łańcuch, żeby odblokować go całkowicie z roweru. Muszę poszukać teraz tą spinkę, która jest, w moim przypadku jest tutaj spinka. O, tutaj właśnie. Teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda ten przyrząd. Ściskając go, on tu ściska ramiona. Ono służy do przycinania linek, rozkuwania spinek, zarabiania końcówek linek, przycinania pancerzy, linek. Bardzo, bardzo uniwersalne urządzenie. Osobiście polecam. Również w opisie filmu jest link do tego urządzenia. Żeby łańcuch nam nie uciekł, jeszcze mam taki naprężacz łańcucha, który po prostu ułatwi nam pracę. O, już jest ok. Spinka
Spinka puściła bez wielkiego wysiłku. Spinka wygląda w ten sposób. I takie blaszki, które trzymają cały łańcuch. Łańcuch możemy już teraz wyciągnąć. I wyjeżdżamy z tym łańcuchem. O. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to odblokować linkę. Przy pomocy klucza imbusowego HX5 odkręcam linkę przerzutki. Tej linki tak wyjąć się nie da, ponieważ na końcu jest osłona linki aluminiowa i tą linkę trzeba po prostu przy pomocy tego przyrządu odciąć. Wcinamy. I możemy ją teraz wyjąć. Ważne jest, żeby sprawdzić, czy linka chodzi w pancerzu luźno, nigdzie nie ociera. Istotne jest, żeby ta linka tu nie pracowała na sucho, bo wtedy są jakieś zacięcia, mogą być problemy. Ważne jest, żeby o tym pamiętać. Kolejny etap to odkręcenie całej przerzutki tylnej od haka. Bardzo ważny element roweru, on często się krzywi i od tego haka właśnie dużo zależy, czy przerzutka będzie nam pracowała dobrze, czy nie. Do sprawdzenia tego haka jest używany specjalny przyrząd. W opisie filmu umieszczę link, który zobrazuje, jak ten przyrząd do naprawy haka wygląda. Nie jest to tania rzecz, ale naprawdę warto ten hak sprawdzić, czy on nie jest po prostu krzywy, uszkodzony. Tak wygląda ten hak. Koszt jego nie jest wysoki. Jak brakuje Wam pewności, czy on jest prosty, czy krzywy, to po prostu zaleciłbym Wam wymianę tego haka w ramie, ponieważ od niego zależy bardzo wiele, czy przerzutka będzie pracowała stabilnie i skutecznie. Przy pomocy klucza HX5, klucz imbusowy, odkręcę śrubę, która mocuje przerzutkę tylną do haka w ramie. No i gotowe. I zobaczcie, tak naprawdę ta przerzutka jest trochę sfatygowana, ona już ma wytarte kółka. Kółka posiadają duży luz, który utrudnia prowadzenie łańcucha, luz, który nie pozwala skutecznie zmieniać poszczególnych biegów w trakcie jazdy rowerem. I podobnie z dolnym kółkiem jest również luz, który widoczny jest oraz zęby są częściowo zużyte. To jest kółko prowadzące, górne, a to jest kółko dolne, napinające. Najważniejszą rolę pełni to kółko górne, prowadzące, które właśnie pozwala nam poszczególne biegi zmieniać podczas zmiany położenia całej przerzutki. Dolne kółko natomiast napina część łańcucha podczas jazdy rowerem. Czyli łańcuch na tym kółeczku napina się, napręża i to jest główne zadanie tego kółeczka dolnego. Przechodzimy do dalszej części wymiany przerzutki. Teraz zobaczcie bardzo ważny moment montażu przerzutki do haka, który jest tutaj umieszczony. Tu jest hak, to jest właśnie ten hak i tu jest taki ząbek w tym miejscu. O, on tu widoczny jest tutaj. On musi być zamontowany w taki sposób, jak pokazane na rysunku pierwszym. Nie może być w tym miejscu szczeliny, a mianowicie, zobaczcie, teraz pokażę na podstawie przerzutki. Ten element musi opierać się o hak przerzutki tutaj. Czyli tak jak pokazane jest na rysunku, to ten hak musi nam zapasować w taki sposób, że on musi się opierać, tym ząbkiem opierać o ten hak. Tu nie może być luzu, musi być tak oparte, tak nie, musi być tak. Musi być oparte o tą śrubę. Że dokręcając tą śrubę, tą tu śrubę, musimy tak manewrować, żeby ten hak tym występem opierał się dokładnie, może wyciągnę, o ten ząbek w tym miejscu. Jeżeli tego nie zrobicie, nie będzie stabilnie stała przerzutka i mogą być problemy podczas przełączania biegów. Przy pomocy klucza imbusowego przykręcę tą przerzutkę do tego haka. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Tu mam taką śrubę już taką wzorcową ze starej przerzutki. Zobaczcie, jak to się lekko wkręca.
jak to lekko wchodzi w ten gwint. Bardzo ważne jest to właśnie, żeby tego na siłę nie wkręcać i podczas takiego przykręcania może być sytuacja taka, że Wam coś się przekosi, wyjdzie krzywo i w tym momencie uszkodzicie gwint haku oraz gwint śruby. Prędzej haku, bo jest aluminiowy, ale to skutkuje nam, że uszkodzicie po prostu hak w ramie i wtedy przerzutka nie będzie pracować właściwie. Dlatego przed przykręceniem przerzutki naprężamy ją w taki sposób, żeby sprężynę naciągnąć. O. Ręką trzymamy. O. I delikatnie próbujemy złapać, że tak powiem, gwint, żeby nam się nic tutaj nie popsuło. Jak idzie lekko, to już jest dobrze. I przykręcamy. To jest właśnie ten wypust i ta śrubka tutaj. I pamiętajcie, dokręcamy siłą od 8 do 10 Nm. Przy przykręcaniu dokładnie w tym miejscu musi się opierać o ten właśnie hak. Słychać charakterystyczny trzask. W takiej pozycji przykręcamy tą śrubę. Po ustawieniu żądanej wartości w newtonometrach i podłączeniu klucza dokręcam tą śrubę na osi przerzutki. Pamiętając o tym, żeby to docisnąć tu, żeby oparło się o ten hak. Naprężamy przerzutkę i obserwujemy, czy nam się nie cofnie ta śruba w tym miejscu i dokręcamy. Charakterystyczny trzask klucza świadczy o tym, że siła do kręcenia została już właściwie użyta. I tak dokręcona śruba mocuje nam całkowicie przerzutkę tylną. Przy pomocy olejarki i oleju naoliwię teraz linkę w pancerzu. Oliwimy linkę i przyciągamy linkę, żeby nam się na nos smarowała. Podobnie z drugiej strony. Na całej długości, gdzie jest pancerz, tą linkę należy naoliwić. O, już jest ładnie, żadnych oporów nie ma. Przykręcamy teraz nakrętkę baryłkową w prawo do oporu. Kręcamy po prostu ją. Można cofnąć pół obrotu, żeby nie była na sztywno. O. I następnie wprowadzamy linkę, naprężamy i układamy ją w pancerzu tu z tej strony. I teraz zobaczymy, w kolejnym rysunku widać, jak przebiega trasa łańcucha między tymi właśnie dwoma kółkami przerzutki. Górną rolką i dolną. Tu jest taki kołek. To jest ten pokazany na rysunku w tym miejscu. To są ograniczniki w przerzutce, które powodują, że łańcuch nie wyskoczy nam z rolek prowadzących. Czyli musimy go tak przełożyć, żeby on się opierał przed tym kołkiem, który jest tu widoczny z tej strony. I ja to teraz zrobię. Wprowadzę teraz łańcuch do przerzutki. Wprowadzę łańcuch, umieszczam go na przykładni tylnej, nieważne na jakim biegu, to jest nieistotne teraz. I przekładam go przez przerzutkę. Najpierw kółko górne prowadzące, to jest to tutaj. Następnie omijam ten kołek, o którym była mowa, ten tu, i przechodzę do dolnej rolki napinającej. I to jest prawidłowo założony łańcuch na dolną część przerzutki. Drugą część łańcucha przeprowadzam przez przerzutkę przednią. I następnie przy pomocy przyrządu, który napręży łańcuch, sprawdzę jeszcze ułożenie łańcucha, czy jest prawidłowo ułożony. Przy pomocy spinki zapinam łańcuch. Po włożeniu zapinki
Przy pomocy przyrządu szczypiec zapinam łańcuch. I gotowe. Zapinka już siedzi, możemy zdjąć napinacz. Po zapięciu łańcucha mamy większą część pracy już zrobioną. Teraz zostało nam zapięcie linki i regulacja przerzutki. Jak wyregulować, jak ustawić, pokażę Wam w następnym odcinku na temat regulacji przerzutki tylnej. Zapiszcie lub zapamiętajcie link do tego filmu. Mam nadzieję, że film się przyda do napraw Waszych rowerów. Jak zwykle na koniec dziękuję za obejrzenie filmu. Oczywiście zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!